Cześć, przedstawiam Wam kamerkę BC Master DC10S. Kamerka, z tego co wyszukałem na internecie, jest podobno najlepszą kamerką roku 2017 w swojej klasie. Istnieje w dwóch wersjach, BC Master DC10S i DC10. W tej wersji DC10 bez literki S jest tam dodatkowo moduł GPS oraz moduł pozwalający na wykrywanie tego, czy ktoś się kręci przy samochodzie w czasie, kiedy stoi on na postoju parkingowym. Bardzo fajnie, że producentowi udało się w takie małe opakowanie zmieścić dwa uchwyty, w tym jedna przystawka do szyby, jeden przyklejec na kokpit, dzięki czemu naprawdę zyskujemy bardzo dużą dowolność tego, gdzie umieścimy naszą kamerkę. Sama kamerka może do wagi piórkowej nie należy, ale nie nosimy jej przecież na szyi. Kształt i design kamerki jest przyjemny dla oka, a elementy budowy dobrze i ładnie wykończone. Nie sprawia kompletnie wrażenia tandem z Chin. Plastik nie wygląda na najtańszy, jednak trochę martwi mnie, chociaż nie wiem czy słusznie, miejsce łączenia z uchwytem. Mam wrażenie, że ten element może szybko się wyrobić poprzez ciągłe podpinanie i odpinanie kamerki od uchwytu. Patrząc na kamerkę od dołu, widzimy miejsce, gdzie jest zamontowany głośnik, który pozwala nam na podejrzenie, usłyszenie dźwięku z filmu, który podglądamy sobie w samochodzie. Umiejscowienie u góry gniazda micro USB jest akurat dobrym rozwiązaniem, ponieważ jak jest podpięta kamerka u góry i przewód też idzie od góry, można go ładnie schować i nigdzie nam nic nie odstaje. Natomiast umiejscowienie już tutaj od góry slotu na kartę microSD to już nie jest takim dobrym pomysłem. Utrudnia trochę to wymontowanie tej karty bez demontowania całej kamerki z samochodu. Pamiętajmy, że ciągłe takie wkładanie i wyciąganie tej karty, o właśnie, nie dość, że wcale nie jest tak wygodne, a dodatkowo może narazić w środku sloty na szybsze uszkodzenie. Przepraszam, slot może narazić na szybsze uszkodzenie. No i w związku z tym jest to właśnie jeden z powodów, dla których wolę wymontować tę kamerkę i w domu podpiąć ją sobie przez mini USB do komputera bezpośrednio. Odpinając kamerkę do USB w komputerze, zostanie ona na chwileczkę uruchomi się na chwileczkę nagrywanie. W tej chwili zobaczycie, o właśnie, nagra się te kilka sekund filmu i za chwilę ona się wprowadza w tryb parowania. Wyświetlił się taki znaczek USB. W przeglądarce plików po wejściu w folder widzimy dwa foldery, gdzie w jednym znajdują się zdjęcia, które zrobiliśmy w czasie filmu, w czasie kręcenia, a w drugim znajdują się nagrania oraz folder, w którym chowane są nagrania zabezpieczone przed nadpisaniem. Tutaj na zewnątrz są wszystkie nagrania, które są nagrane w zwykłym trybie, czyli będą nadpisywane potem w kółko w pętli. Wracając jeszcze na chwilę do kart pamięci, chciałbym zauważyć, że tutaj producent na stronie swojej podaje, że powinna być to wykorzystana karta pamięci SanDiska, taka o specjalnej nazwie, której Wam nie przeczytam, ale tej podkreślę. Nie wiem, dlaczego producent każe używać tej karty pamięci. Oczywiście wpisał, że jest to podobno zalecane ze względu na liczne zgłoszenia nieprawidłowości przy innych kartach. No ja akurat mam kupioną kartę zwykłą, microSD 16 GB, UHS 1 i nie doświadczyłem póki co żadnych problemów. Ważne, aby karta była szybsza niż klasa 10. Coś mi tutaj ostrości nie chce złapać. O, złapał ostrość. Tutaj jest pudełko od tej karty. Tu jak widzimy, co prawda jest oznaczenie klasy 10, ale to jest UHS 1. Oznacza to, że osiąga wyższe prędkości maksymalne. Oczywiście czy UHS 1, czy UHS 3 sobie dadzą radę. Natomiast nie wiem czemu producent akurat poleca tamte karty. Być może miałem farta, że mi zadziałało, no ale działa i nie narzekam póki co. Przyciski chodzą wyraźnie, chociaż nie lubię tego głośnego klikania. Na szczęście nie trzeba używać dużej siły, a każde kliknięcie czuć pod palcem. Jeśli wciśniemy w czasie nagrywania przycisk pierwszy z lewej, to nagranie zostanie zabezpieczone przed nadpisaniem. Być może ktoś uzna to za minus, ale kamerka cały czas nagrywa w pętli. Nie da się tego wyłączyć, ma ustawione na stałe, chociaż jak dla mnie przecież do tego ma ona służyć, tak?
Przy wyłączonym ekranie, wciskając i przytrzymując przez około 3 sekundy drugi przycisk, włączamy bądź wyłączamy nagrywanie z dźwiękiem. Tutaj w tej chwili widać, że jest wyłączony mikrofon. Wygaszam ekran, przytrzymuję 3 sekundy. 3 i widzimy, że dźwięk się nagrywa. Tak jak zauważyliście przed chwilą, ostatni przycisk po prawej służy do wyłączania ekranu i włączania go, wybudzania. Dziwne jest to, że w instrukcji obsługi zaznaczone jest, że 3-sekundowe wciśnięcie przycisku powoduje wyzwolenie zdjęcia, natomiast nie ma tej informacji na stronie producenta. Co prawda trochę inaczej działa niż przy wyciszaniu, pomimo tego, że nie jest to zaznaczone. Wyciszanie bądź podgłaśnianie działa tylko przy wygaszonym ekranie, natomiast zrobienie zdjęcia działa tylko przy włączonym ekranie, więc włączamy ekran, odpalamy tak, żeby było widać obraz i wtedy wciskamy na 3 sekundy przycisk. Pojawia nam się ikonka aparatu, to oznacza, że zdjęcie się zapisało. Możemy sobie podejrzeć nawet tutaj. Zdjęcie jest, tak samo będzie widoczne na komputerze. Kamerka po podłączeniu w samochodzie do uchwytu i zasilania automatycznie zaczyna nagrywać, sygnalizuje to tą zieloną diodą. Dzięki temu, że mruga ona, wiemy, że kamerka nagrywa bez wybudzania ekranu. Oczywiście możemy wybudzić ekran, sprawdzić, tutaj też czerwona dioda pokazuje nam, znaczy czerwona kropka pokazuje nam, czy kamerka nagrywa, czy nie. Minusem tego jest to, tej diody, że nie widać jej przy świetle słonecznym. Przy bardziej słonecznym dniu nie widać tego, czy ona mruga w ogóle. Całe menu kamerki jest w języku angielskim. Niestety nie ma języka polskiego do wybrania. O, zapomniałem o karcie, ale dobra, po menu możemy się poruszać i tak. Wchodzimy sobie w menu, czyli tutaj jak widzicie symbol taki dosyć domyślny. Pierwsza pozycja to jest rozdzielczość. Tutaj do wyboru są Full HD 30 klatek na sekundę, HD 60 klatek, HD 30 klatek, VGA, szerokie VGA i zwykłe VGA. Później jest nagrywanie w pętli. Wybieramy sobie, jakie mają być to okresy nagrań, czyli 3 minuty, 5 minut, 10 minut. Możemy ustawić datę, możemy wybrać, czy ma się nadrukowywać na nagraniu data, tak? Czy to tak zwany stempel daty. Tutaj decydujemy o tym, czy nagrywamy audio, czy nie. Tutaj włączamy bądź wyłączamy te piknięcia. Ich bardzo nie lubię, ale pokażę Wam, na czym to polega. Więc wyłączam sobie szybko. To jest dosyć fajna opcja, ponieważ możemy sobie wybrać kompensację ekspozycji EV i to dosyć sporo, bo możemy albo rozjaśnić o +1 EV, albo możemy przyciemnić aż do -1. Jest to dosyć pomocne, jeżeli jedziemy gdzieś, gdzie jest bardzo jasno bądź bardzo ciemno i wiemy, potrzebujemy akurat nagranie rozjaśnić bądź przyciemnić. Tutaj możemy wybrać częstotliwość nagrywania. W tej opcji wybieramy sobie jednostki, jakie mają nam pokazywać. Oczywiście to jest dostępne tylko dla podłączonego GPS-a. Ja GPS-a nie mam, więc no niestety sobie tego użyć nie mogę. Tutaj jest akcelerometr, czyli czułość tego czujnika przeciążeń, tak? Czyli niska, średnia, wysoka bądź wyłączony. Tryb telewizyjny, w jakim trybie nagrywamy. Radzę używać tego PAL NTSC, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, w Stanach używany. No i języki. Języki mamy takie: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski. To jest, jeżeli się nie mylę, jest japoński, portugalski, rosyjski. A to jest chyba południowy i północny koreański, ale tu głowy sobie nie dam obciąć. Tutaj mamy wygaszanie ekranu. Po jakim czasie ma się wygasić ekran. Wykrywanie ruchu. Możemy sobie ustalić, włączyć wykrywanie ruchu, jeżeli kamerkę zostawimy na parkingu. Timelapse, nagrywanie. Szczerze mówiąc, nie używałem tego. Raz włączyłem tak na próbę i powiem Wam, że no nie wiem nawet, do czego to można by wykorzystać po prostu. Nie przychodzi mi do głowy
czym w takiej kamerce, do czego może się przydać timelapse? Tutaj formatowanie karty pamięci. Oczywiście nie chcemy, zresztą i tak jest niewłożona. Ostrzeżenie, przypomnienie takie, bym powiedział, bardziej o formatowaniu. Chodzi o to, że czasami, jeżeli ktoś ma dużo zdarzeń, tak to powiedzmy, zapisanych, zabezpieczonych przed nadpisaniem, no to w pewnym momencie może już nie mieć miejsca na nagrywanie bieżącego materiału i tutaj chodzi o to, co ile dni ma przypominać kamerka o tym, żeby sformatować sobie kartę, czyli żeby ją oczyścić, żeby móc mieć miejsce na nagrania bieżące. Tutaj przywrócenie ustawień fabrycznych, czy chcemy przywrócić ustawienia fabryczne przeskoczyłem. I na końcu wersja oprogramowania, jaka jest zainstalowana. Kolejnym atutem tego zestawu jest to, że ten 3-metrowy przewód zakończony ładowarką posiada jeszcze dodatkowe 2 gniazda USB 2A, więc możemy sobie podłączyć tej tableta i jednocześnie ładować jeszcze telefon. Niejednokrotnie się to przydało i uwierzcie, że używam tego bardzo często. Dzięki temu nie ma potrzeby w czasie jazdy przepinania między kamerką a ładowarką, jeżeli się telefon rozładuje. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Polecam wszystkim producentom, żeby poszli po prostu w tym kierunku. Następną rzeczą, która jest plusem, jest to, że kamerka nie posiada wbudowanych akumulatorów. Dlaczego to jest plus? Ponieważ całość opiera się na 2 potężnych kondensatorach, które dzięki temu, że nie są akumulatorem, nie ulegną tak szybko zniszczeniu. No jak to wiemy, każdy akumulator litowo-jonowy, czy zresztą jakiejkolwiek innej technologii, po kilku latach się bardzo, bardzo szybko rozładowuje, niszczy. Mało tego, jest nieodporny na przegrzewanie, a jak wiemy, kamerka zamontowana na przedniej szybie cały czas jest narażona na działanie słońca, a przez to przegrzewa się. Akumulatory źle znoszą takie zmiany temperatur, a kondensator nie ma tego problemu. Z kondensatorem jest właśnie jeden minus. Minus jest taki, że nie możemy kamerki zdemontować i użyć jej jako aparatu fotograficznego przy wypadku. Natomiast tak naprawdę w obecnych czasach każdy nosi telefon w kieszeni, więc dla mnie to nie jest żaden problem. A dzięki temu, że nie jest to akumulator, tylko właśnie kondensatory, to mamy większą pewność, że kamerka będzie mniej awaryjna. Po prostu. Każdy producent lubi przechwalać się cyferkami, czasami im więcej, tym lepiej, czasami nie zawsze. Jeżeli mówimy o kącie widzenia, to tutaj akurat im więcej, tym lepiej. Producent podaje, że 170 stopni to jest zasięg widzenia kamerki BC Master DC10 i 10S. Osobiście postanowiłem to sprawdzić, chociaż w czasie jazdy faktycznie wydaje się, że to jest coś około 170, ale wymyśliłem sobie taki teścik z użyciem kartki papieru i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zatem skąd producent wziął sobie liczbę 170 stopni? Nie jest to oszustwo producenta, tylko delikatne naciągnięcie prawdy, bo soczewka widzi 170 stopni. Producent nie skłamał. Soczewka pozwala na zobaczenie szerokiego kąta 170 stopni i ten kąt 170 stopni jest. Natomiast to, co my widzimy tylko tyle, na co pozwala nam matryca. A matryca jest prostokątem. W związku z tym my widzimy tylko wycinek tego koła i od przekątnej do przekątnej być może by było 170 stopni. Natomiast w szerokości nie ma tu 170. Jeśli chodzi o jakość nagrywanego obrazu, jest bardzo dobra. Na początku do filmiku miałem uruchomione światła długie. Tutaj w tej chwili jadę ze światłami krótkimi, bo zauważyłem pieszego. Jak widzicie, bardzo ładnie nagrywa się obraz. Nie widzę żadnych problemów. Kamerka jest cały czas ostra. Oczywiście wiadomo, że lepiej sobie dużo radzi jak każda inna w świetle dziennym. Każdy z filmików, jakie Wam w tej chwili pokazuję, jest nagrany albo w innej porze dnia, albo inną rozdzielczością. Gdzieś tutaj z boku czy w rogu zamieszczę zaraz jakieś anotację pisemną, co to za rozdzielczość i ile klatek na sekundę, bo to też jest różnica. Kamerka potrafi nagrywać zarówno w HD 30 klatkach, jak HD 60 klatkach na sekundę oraz Full HD 30 klatek na sekundę.
W mniejszych rozdzielczości tak naprawdę nie będę tutaj Wam pokazywał ani testował, bo nie ma to większego sensu, no chyba że ktoś potrzebuje mieć nagrania z naprawdę bardzo długiego okresu zachowane. Zwróćcie uwagę, że w każdym momencie można zatrzymać, zastopować kamerkę, zwłaszcza przy nagraniach z dnia i widać, można odczytać rejestrację samochodów. Jakość obrazu, jak na cenę kamerki, jest naprawdę bardzo dobra. Sami zresztą możecie zauważyć właśnie. A to dzięki zastosowaniu bardzo dobrej matrycy Sony IMX323 oraz o dziwo bardzo dobrej jakości soczewek obiektywu, które de facto jest szklane, z otworem przysłony 2.0. Za chwileczkę puszczę Wam też fragment, gdzie nagrałem testowy dźwięk z kamerki, jaki wyłapuję swoim mikrofonem. Nie jest to może jakiś szczyt jakości, którym by się każdy audiofil zachwycił, natomiast chodzi tylko o to, żeby po prostu udokumentować jakieś dźwięki, nagrania, reakcji, które się wydarzyły w czasie ewentualnego wypadku. A tak właśnie działa nagrywanie dźwięku w kamerce. Myślę, że jest to funkcja akurat taka dodatkowa do kręcenia filmu. Innymi słowy, tylko uzupełniająca nagrany obraz. Natomiast dobrze jest to mieć, czasami może się przydać. Kamerka, jak na swoją cenę, ma naprawdę bardzo dobrą jakość. Dla mnie bardzo wystarczająca. Myślę, że nie jedna osoba będzie zadowolona z tej kamerki. Ja mogę szczerze ją polecić i póki co nie zauważyłem jej jakichś takich mankamentów, które by mnie zniechęciły do tego produktu. Jeśli się Wam podobało, zostawcie albo lajka, albo suba, albo jedno i drugie. Tyle na dziś. Cześć! Przed chwilą miałem takie ładne opakowanie, a zgniotło mi moim wielkim dupskiem.